Niesamowite zamki, w tym królewskie, drewniana architektura, interesujące sanktuaria, liczne miejsca wpisane na Światową Listę Dziedzictwa UNESCO. Co jeszcze można zobaczyć w Małopolsce i co warto zobaczyć w województwie małopolskim? Gotowi? No to ruszamy! Dziś pokażemy Wam najciekawsze atrakcje kulturowe województwa małopolskiego. Kulturowe, czyli takie, które zostały stworzone ręką człowieka. Województwo to stanowi niecałe 5% powierzchni Polski. Za to jest szczególnie bogate w atrakcje kulturowe i zaraz będziecie mogli sprawdzić, które z tych miejsc już znacie. Zacznijmy od miejsc wpisanych na listę Światowego Dziedzictwa Kulturowego i Naturalnego UNESCO. Obecnie na liście znajduje się 17 obiektów z Polski, z tego aż 5 w samym województwie małopolskim. Pierwszym polskim wpisem z tej listy i jednocześnie jednym z pierwszych 12 wpisów na świecie było historyczne centrum Krakowa. O której części Krakowa mowa? Są to Stare Miasto, wytyczone przez obrąb plant, które znajdują się w miejscu dawnych murów miejskich oraz fosy. Gigantyczny rynek o powierzchni 4 hektarów, wytyczony w 1257 roku, sukiennice, czy kościół mariacki z największym gotyckim ołtarzem na świecie przyciągają tłumy turystów. Na liście UNESCO jest też Wzgórze Wawelskie z najsłynniejszym zamkiem w Polsce, czyli Zamkiem Królewskim, który przez prawie 600 lat był siedzibą królów polskich oraz katedrą na Wawelu, w której koronowano zdecydowaną większość władców Polski i gdzie spoczywa większość z nich. Wpisem objęty jest także Stradom, teren położony między Wawelem a Kazimierzem. No i wreszcie sam Kazimierz, który jako odrębne miasto założył król Kazimierz Wielki w 1335 roku, a dziś jest to dzielnica, która składa się z części żydowskiej oraz starszej chrześcijańskiej. O obu tych miejscach nakręciliśmy oddzielne filmy, z których możecie się naprawdę dużo dowiedzieć na temat historii, zabytków, ludzi, ich osiągnięć czy zwyczajów związanych z tymi miejscami. Linki do wszystkich filmów rozwijających temat atrakcji kulturowych Małopolskiego znajdziecie w opisie pod tym filmem. Jeżeli chodzi o Kraków, to mamy tu jeszcze tradycję konstruowania szopek bożonarodzeniowych. Był to pierwszy wpis z Polski na liście niematerialnego dziedzictwa UNESCO. Każdego roku, w pierwszy czwartek grudnia, twórcy przynoszą na rynek główny w Krakowie swoje prace, które następnie od grudnia do lutego prezentowane są w Muzeum Historii Krakowa. W 1978 roku razem z Krakowem na liście UNESCO pojawiła się również kopalnia soli w Wieliczce. Od XIII wieku aż po 1996 rok w kopalni wydobywano sól kamienną. Dziś z 9 poziomów, z których składa się kopalnia, zwiedza się 3 górne, położone na głębokości 64, 90 i 135 metrów pod ziemią. Można tu podziwiać kaplice wyrzeźbione w soli, rzeźby i podziemne jeziora. Największy zachwyt budzi kaplica świętej Kingi, którą można również odwiedzić podczas niedzielnej mszy świętej o godzinie 7:30. Wpis ten rozszerzono w 2013 roku o zamek żupny w Wieliczce, który był siedzibą zarządu żup od XIII wieku aż po 1945 rok.
Na dziedzińcu zamku znajduje się najstarszy szyb z XIII wieku, baszta oraz fragment murów obronnych Wieliczki. A w samym zamku mieści się muzeum, w którym można podziwiać choćby kolekcję unikalnych solniczek. Wpis na listę UNESCO rozszerzono również o kopalnię soli w Bochni. Strefę zabytkową kopalni w Bochni stanowią 3 szyby: Sutoris z połowy XIII wieku oraz 2 młodsze, Campi i Trinitatis, oraz 9 poziomów usytuowanych pod powierzchnią. Jest to najstarsza kopalnia soli w Polsce, której początki sięgają 1248 roku. Na liście UNESCO jest też były obóz koncentracyjny i zagłady Auschwitz-Birkenau, z tym, że to oczywiście nie atrakcja turystyczna, więc ten temat w tym filmie pomijamy. Kolejne miejsce położone jest 35 km na południowy zachód od Krakowa. To Kalwaria Zebrzydowska z manierystycznym zespołem architektonicznym i krajobrazowym oraz parkiem pielgrzymkowym Ojców Bernardynów. Sanktuarium kalwaryjskie tworzą Bazylika Matki Bożej Anielskiej, klasztor Bernardynów oraz niepowtarzalny architektonicznie zespół kaplic, kapliczek, figur i mostów nazywanych dróżkami kalwaryjskimi, położonych między górami Żar i Landskorona, które symbolizują jerozolimską drogę krzyżową. Naturalny układ terenu wykorzystano tu jako scenerię dla symbolicznego przedstawienia poszczególnych stacji Męki Chrystusa. Małopolskie to także wyjątkowe drewniane kościoły. 6 z nich, położonych w południowej części województwa małopolskiego, w 2003 roku trafiło na listę UNESCO. Pokażemy Wam 2 z nich. Pierwszy to późnogotycki kościół w Binarowej. Wybudowano go około 1500 roku z drewna jodłowego. Wieża jest o wiek późniejsza niż korpus kościoła. Zwróćcie uwagę na jego wyjątkowe wnętrze. Na suficie można podziwiać polichromię wykonaną za pomocą szablonów o wzorach roślinnych pochodzącą z początku XVI wieku. Na ścianach znajdziemy XVII-wieczne barokowe cykle ukazujące sceny z Nowego Testamentu oraz widoki ówczesnego miasta Biecza. Kolejny z kościołów znajduje się w Dębnie Podhalańskim. Został zbudowany w XIV wieku, ma konstrukcję zrębową i zbudowano go z drewna bez użycia gwoździ. Jest przykładem gotyckiej architektury sakralnej. Wieżę zniesiono później, pokryty jest gątem. We wnętrzu zachowały się polichromie z XV i XVI wieku. 10 lat później na listę UNESCO trafiły drewniane cerkwie w polskim i ukraińskim regionie Karpat, spośród których 4 znajdują się w Małopolskim, z czego mieliśmy okazję być tylko w jednej z nich, w cerkwi świętej Paraskiewy w Kwiatoniu, wsi położonej w powiecie gorlickim w gminie Uście Gorlickie. To jedna z najlepiej zachowanych i najpiękniejszych cerkwi łemkowskich w kraju. Została wybudowana w drugiej połowie XVII wieku, a wieżę dobudowano w kolejnym stuleciu. Wyposażenie wnętrza jest późniejsze. Wiecie już, które z małopolskich miejsc znajdują się na Światowej Liście Dziedzictwa UNESCO. Co jeszcze warto zwiedzić w województwie małopolskim? Oto nasza subiektywna lista. Od razu zaznaczamy, że nie pokazujemy tu wszystkich interesujących obiektów z danej kategorii, lecz tylko wybrane. Zacznijmy od Tarnowa, miasta, w którym zaraz po Krakowie jest najwięcej obiektów zabytkowych na terenie województwa małopolskiego. Przepiękny renesansowy ratusz, średniowieczny układ urbanistyczny rynku, liczne judaika z zachowaną bimą, jedyną pozostałością po starej synagodze, przyciągają wielu turystów. W Tarnowskiej Katedrze mieści się jeden z najcenniejszych w Europie zbiorów rzeźby nagrobnej doby renesansu i baroku.
Są to pomniki nagrobne przedstawicieli rodzin tarnowskich i ostrogskich, właścicieli miasta, którzy kościół przekształcili w swoiste mauzoleum swoich rodów. Małopolskie to także opactwo benedyktynów w Tyńcu. Kościół i klasztor położone są nad Wisłą na wysokiej skale wapiennej. To najstarszy istniejący klasztor w Polsce o prawie 1000-letniej historii. Założenie architektoniczne klasztoru łączy romańską surowość z gotycką lekkością i barokowym przepychem. Dziś w klasztorze mieszka około 30 braci. Codziennie w kościele można wysłuchać chorału gregoriańskiego w ich wykonaniu. Temat ten rozwiniemy w oddzielnym filmie, który powstanie jeszcze w tym roku. Innym ciekawym miejscem jest klasztor sióstr Klarysek w Starym Sączu, ufundowany przez księżną Kingę, wdowę po Bolesławie Wstydliwym, za którego panowania miała miejsce lokacja Krakowa i wytyczenie krakowskiego rynku głównego. W czasach Kingi klasztor miał luźną zabudowę i dopiero na początku XVII wieku pewien włoski murator nadał mu kształt zwartego czworoboku z centralnym wirydarzem. Budowla ta miała obronny charakter. Mury te obecnie strzegą spokoju sióstr, które żyją w klauzurze według surowych zasad. Jest ich obecnie 22. Małopolskie to także miasteczka z klimatem, które warto poznać. 3 z nich szczegółowo pokazaliśmy w naszych filmach. Zacznijmy od Landskorony, która jest pięknie położoną wsią na zboczu Góry Landskorońskiej, z wieloma drewnianymi domami otaczającymi rynek oraz ruinami zamku z czasów Kazimierza Wielkiego. To wieś zachwycająca spokojem, urokliwymi kawiarniami, sielską atmosferą i pięknymi widokami. O tym, dlaczego nazywana jest miastem aniołów i wiele więcej, dowiecie się z naszego oddzielnego filmu w całości poświęconego tej miejscowości. Kolejne urokliwe miasteczko to Biecz, który prawa miejskie otrzymał już w połowie XIII wieku. Był miastem królewskim, pozostającym własnością królów polskich z małą przerwą aż do czasów rozbiorów. Posiada obszerny rynek, który jest jednym z największych w Polsce, przynajmniej ze względu na powierzchnię zajmowaną w stosunku do wielkości całego miasta. To 1/8 całego obszaru lokowanego miasta. Był otoczony murami obronnymi z bramami i 17 basztami, z których do dziś zachowały się 3. Liczący około 9000 mieszkańców, spokojny i malowniczy Stary Sącz, oprócz wspomnianego wcześniej klasztoru i kościoła Klarysek, posiada także średniowieczny rynek wyłożony otoczakami. To tu znajdują się XIV-wieczny kościół parafialny pod wezwaniem świętej Elżbiety Węgierskiej oraz leśne molo, na końcu którego możecie zatrzymać się na platformie widokowej i podziwiać Stary Sącz w pełnej krasie. Województwo małopolskie to także zamki królewskie. O Zamku Królewskim na Wawelu już wspomnieliśmy. Czy to jedyny zamek królewski w Małopolskim? Warto udać się do podkrakowskich Niepołomic. To tu znajduje się zamek wzniesiony w XIV wieku przez Kazimierza Wielkiego. Dziś jest to renesansowy obiekt z krużgankowym dziedzińcem i jest jedyną w Polsce rezydencją władców, w której może zamieszkać każdy. W jego wnętrzach działa bowiem hotel. Są tu także sale konferencyjne, a w części wnętrz zamkowych Muzeum Niepołomickie. Więcej na ten temat dowiecie się z filmu o Niepołomicach, do którego link tradycyjnie znajdziecie w opisie pod tym filmem. Kolejnym zamkiem królewskim był już wspomniany wcześniej Zamek Żupny w Wieliczce i nie był on ostatnim zamkiem należącym do króla na tym terenie.
Małopolskie to też początkowy fragment szlaku Orlich Gniazd. Są to zamki, a właściwie w większości przypadków ich ruiny, które zostały wzniesione na trudno dostępnych, górujących nad okolicą wapiennych skałach na podobieństwo Orlich Gniazd. Warto wiedzieć, że dawna granica historycznej Małopolski ze Śląskiem przebiegała inaczej niż obecnie. Historyczny Śląsk stanowił wówczas dla Małopolski poważne zagrożenie, stąd decyzja króla Kazimierza Wielkiego o wybudowaniu systemu zamków, które strzegłyby Małopolski, a szczególnie traktów handlowych Krakowa i Małopolski. Szlak ten prowadzi od Krakowa przez zamki w Koszkwi i Ojcowie, Pieskową Skałę do Rabsztyna koło Olkusza. Pozostałe zamki szlaku Orlich Gniazd znajdują się na terenie dzisiejszego województwa śląskiego. W tym filmie pokażemy Wam zamek w Pieskowej Skale, osadzie w Dolinie Prądnika na terenie Ojcowskiego Parku Narodowego. Jego początki sięgają XIV wieku. Stanowił element łańcucha obronnego szlaku handlowego. Dziś jest to renesansowa rezydencja otoczona bastionowymi fortyfikacjami, w której znajduje się oddział Państwowych Zbiorów Sztuki na Wawelu. Małopolskie to także kopce, wzniesienia usypane ludzką ręką, te krakowskie, jak i te poza Krakowem. W Krakowie najbardziej znane, choć nie jedyne, to te najstarsze, czyli kopce Krakusa i Wandy, widoczny z Wawelu kopiec Kościuszki, najwyższy, czyli kopiec Piłsudskiego i najmniejszy, czyli Jana Pawła II. Poza Krakowem kopce znajdują się m.in. w Krynicy, jest to kopiec Pułaskiego, oraz kopiec grunwaldzki w Niepołomicach, usypany w związku z 500-leciem słynnej bitwy. Nie można oczywiście pominąć Zakopanego z jego drewnianą architekturą w stylu zakopiańskim, ale Zakopane to duży temat, który szczegółowo poruszyliśmy w oddzielnym filmie. Pamiętajcie, że większość miejsc, o których Wam opowiedziałam, przedstawiliśmy w oddzielnych filmach, z których dowiecie się dużo więcej na temat historii tych miejsc, atrakcji turystycznych, ciekawostek czy ludzi. Wszystkie te filmy są podlinkowane w opisie pod tym filmem. Małopolskie to także zamek w Oświęcimiu, zamek Nowy Wiśnicz, ruiny zamku w Czorsztynie i zamek w Niedzicy i wiele, wiele więcej. Napiszcie proszę w komentarzu, co dodalibyście jeszcze do tej listy. Jeżeli interesują Cię podróże po Polsce z małą dawką wiedzy historycznej, to zasubskrybuj nasz kanał i włącz dzwonek, żeby dostawać przypominajki o nowych filmach. Wszystkiego dobrego, pozdrawiamy.